Witajcie na kanale Grot, ja jestem Zygmunt, a to jest unboxing pudełeczka Kill Team, najnowszego pudełeczka Blood and Zeal. Zapraszam. Pudełeczko to wyszło już jakiś czas temu. Ja niestety się spóźniłem i ociągałem z różnych powodów z recenzją tego boxa, ale niestety powstrzymywałem jedną osobę, dwie osoby tak naprawdę, przed rozkoszowaniem się zawartością tego boxa. Dwie osoby, które udostępniły mi ten box do recenzji i trzymam już je 2 tygodnie. Także z tego miejsca chciałbym podziękować Nibli i Rafiemu za to, że są cierpliwi i nie trują mi tyłka, żebym ten box im odesłał. Jeszcze raz wielkie dzięki panowie i mam nadzieję, że następnym razem, jeśli coś takiego się stanie, to box dostaniecie szybciutko. A teraz zajrzyjmy sobie do boxa, bo jest to box, który jest bardzo wyjątkowy i bardzo mi się podoba. Po pierwsze, wszystkie modele, które tutaj są, wydaje mi się, na 99% jestem przekonany, że są to nowe modele. To po pierwsze. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modeli frakcji Sanctifiers, czyli takich świętych. Bardzo fajna ekipa. I drugich jest 8 modeli tak zwanych Goremongers, czyli takich chaośników, kultystów, ale takich wiedzących co robią. Jest jeszcze trzecia, może nie frakcja, ale bardzo fajna rzecz, a mianowicie Shrine Statue, które jest dosyć popularne i zdobyła swoją własną ogólne pożądanie jest tej figurki. Sam ją zakupiłem ją specjalnie po to, żeby mieć, żeby na stole móc rozstawić taką piękną siostrzyczkę, która wygląda fajnie. Oczywiście pomalowana jeszcze w taki kościsty, marmurowy, jakąś kość, nie wiem, bardzo ładnie pomalowana. Będzie na pewno stanowiła bardzo fajny dodatek do Waszych terenów, nie tylko kill-teamowych, ale też 40-kowych. No i tak naprawdę tylko 40-kowych, tak nie wiem, do Sigmara czy do czegoś raczej nie będzie pasowała. Ale zajrzyjmy sobie do pudła, zajrzyjmy sobie do środka, co tam jest. Zapraszam. Dobrze, otwórzmy sobie tutaj to jak najdelikatniej. Otworzymy sobie pudełko. Ciach, ciach. Nic niesamowitego. Pudełko jest miękkie, nie jest to żadne twarde pudełko, nie jest to starter, więc tutaj nic niesamowitego się nie wydarzy. No i oczywiście mamy podstawki. To wiadomka. Mamy naszą siostrzyczkę i bardzo fajnie. Siostrzyczka jest spakowana na osobną wypraskę, więc jeżeli będziecie chcieli ją, zakupicie boxa i z jakiegoś powodu, szalonego powodu, nie będziecie jej chcieli, to możecie sobie bardzo ładnie i bardzo sprawnie przehandlować. Jak widzicie, mamy skrzydełka. Ja już swoje mam wyciętą i porozstrzygowaną. I tak naprawdę czekałem ze złożeniem tej siostrzyczki, tego posągu do momentu, kiedy rozpakuję tego boxa, bo nie mam instrukcji do złożenia swojej, bo zakupiłem ją oczywiście bez instrukcji. Ten, kto mi ją wysłał, zgapił się. No ale tak czy inaczej, bardzo fajny, bardzo dużo szczegółów. To jest cały korpusik. Tutaj mam cały korpusik, który się składa z części. Tu są jeszcze. Tu są jest jej nóżka jedna. Tu jest jej główka składająca się z 2 elementów. No i piedestał, tak jakby, skrzydełka, rączka i jakieś dekoracje. Bardzo fajny model, powiem wam szczerze. Nie mogę się doczekać, któregoś razu na streamie go złożymy i pokażę wam, jak wygląda. Dalej mamy 2 wypraski, no i mamy jedną wypraskę właśnie tych Sanctionerów, tak? Dobrze pamiętam? Czekajcie, zerknę. Sanctifierów, o. Wypraska Sanctifierów. O, zobaczmy sobie ją z bliska. Wypraska... Nie, to nie jest wypraska Sanctifierów. Czekajcie, bo się już pogubiłem. Nie, to nie jest wypraska. Nie, to jest wypraska Goremongers, czyli tych żądnych żądnych mięcha i flaków, żądnych przemocy. Oczywiście, no, jak widzicie, bardzo dużo detali, bardzo dużo różnego rodzaju bionicznych części. To są tacy chaośnicy z bionicznymi częściami. Tutaj jest dużo potencjału do jakiejś konwersji, do robienia sobie swoich własnych modeli, nie wiem, do Necromundy, do czegokolwiek. No ale tutaj, ten box, to już jest miód dla ludzi, którzy lubią jakieś niezależne, jak to się mówi, miniature agnostic systemy, które szczególnie są umiejscowione w jakimś klimatach takim właśnie bardzo, albo właśnie takim 40-kowym, albo w klimatach takich może
nie wiem, trochę steampunkowych, trochę blanszowych, różnych takich, gdzie ta technologia miesza się z naturą i religią. Także wydaje mi się, że to są bardzo fajne modele. Nowy Praska oczywiście prezentuje się też fajnie. Wiedzą dokładnie, GW chyba wie dokładnie, co się dzieje, że... Znaczy poza tym też im się łatwiej to produkuje, tak? Bo podejrzewam, że te wypraski złamane i złożone w pół wylądują w boksach za jakiś czas i będzie można kupić te bandy osobno. Zajrzyjmy sobie, co jest dalej w pudełku. Dalej mamy bardzo ładnie odseparowane. Tu jest też, jakiś element wypadł. Jakiś element wypraski został odłamany w transporcie. Musimy go odłożyć tutaj na bok, żeby go później wrzucić z powrotem i nibla, żeby mógł sobie modele poskładać i mieć je kompletne. Natomiast mamy tutaj boksik, który jak otworzymy, tutaj nam się znajdzie, znajdziemy sobie, co to jest? A, tutaj jest tekturka, o fajnie, tu są tekturki powklejane, żeby to było się wszystko trzymało elegancko. Widzicie, takie tekturki, żeby się nie zniszczył podręcznik, bardzo fajne. No ale nie mamy tutaj dużo oczywiście, mamy przede wszystkim, ciekawy format, taki mały format instrukcji, jak składać figurki, oczywiście tutaj nie będziemy tego przeglądać, no bo po co nam to, ale ja przejrzę sobie oczywiście to i domyślam się, że będzie to mile widziane, jak na przykład zrobię zdjęcia i Rafiemu wyślę zdjęcia tego, czyli osoby, która będzie składała sobie. Mamy oczywiście karty, które są dla każdej z frakcji, karty, które mają oczywiście do użytku w grze. Mamy jakieś karty wspólne z tego, co widzę tutaj. Aha, czyli to są Blood and Zeal cards, czyli to nie są karty dla frakcji, to nie są karty frakcyjne, tylko to są karty specjalnych zasad, które możemy wykorzystać sobie PvP. Co są te karty? Czyli jakieś specjalne. Blood, D3, dodatkowe D3 damage. Czyli to będziemy sobie jakoś losować. To jest sam Blood. Aha, dobra, okej. D3 damage shot, D3 damage strike, czyli uderzenie w walce wręcz pewnie, plus 1 do ruchu. Critical attack. Możemy sobie zrobić. Przerzut kostki. Action on incapacitation, czyli jak nas pewnie before that operative is removed from the kill zone. Czyli jak nas zabiją, czyli taki nie Death Deny, tylko Death Strokes, czy Strobes, jakoś tak była taka zasada, że zanim umrzemy, coś jeszcze komuś tam walniemy, nie? Podwójny fight albo podwójny shoot, take initiative, przejęcie inicjatywy, maksymalny atak sukcesu, znaczy sukces ataku, free starting action, cancel block fight, shock and stun, reuse or deploy, steal card, czyli event mission action, return discarded card, a tu są ich drugiej frakcji, dodatkowy 1 APL, minus D3 do strzelania, D3 do strajku, max... ciekawe. No, nie wchodząc w szczegóły, bo zasad Kill Teama to ja już nie pamiętam i ciężko mi jest to oceniać, czy to jest coś ciekawego, czy to jest coś fajnego, ale w każdym razie karty są. No i mamy też oczywiście podręcznik, ale zanim podręcznik, to mamy też jeszcze całą tackę z żetonami, które są do tych frakcji. Mamy jeszcze, jak widać, nie wiem po co, może ktoś mi wyjaśni w komentarzu, po co są że tak powiem, tokeny rozmiaru podstawka, czy po to, żeby sprawdzić, nie ruszając modelu, czy się przejdzie, czy się zmieści, czy po coś innego. Ciekaw jestem w sumie. Dobra, no i mamy dossier, to się nazywa. Czekajcie, sobie zoomuję, żeby było ładnie widać. W tą stronę, proszę. Mamy dossier i zerknijmy sobie w dossier, co tam jest. Tutaj, sorry, nibla, rozegniemy, żeby zobaczyć. No, oczywiście The Day of Firing, Sanctifiers, Goremongers, zasady Kill Teama i Mission Pack. No dobrze, The Day of Firing, czyli tutaj mamy co? Pewnie jakiś lore? Tak, tutaj mam troszeczkę lore, kilka słów, mamy główne postaci przedstawione, pewnie główne frakcje zaprezentowane. Confessor of Watches, tak, tutaj jest kolejne jakieś mini opowiadanko. No i przechodzimy do Sanctifierów. Sanctifierzy, okej.
Tutaj są Pious Redemptors, Righteous Persecutionist, Corylus Consecrationist. Mamy tutaj troszeczkę opisane, co to są za jednostki wszystkich operatorów, bo tu jest 12, więc tutaj jakoś jest tak to przedstawione ciekawie. Cudotwórczyń. Bardzo fajne, bo to są wszystko bardzo różnorodne modele, bardzo różnorodne. Tutaj mamy znowu jakiś fragment lore i mamy Gormongerów, okay? Czyli żonnych mięch. I tu też mamy przedstawionych ich jako Blood Herald, Blood Taker, Aspiranci, Impaler, Inciter, Skull Claimer i Stalker. Bardzo fajnie, też znowu każdy model bardzo wyjątkowy. Zasady kill-teamowe. Co tu mamy? Czyli ich zasady po prostu. Przedstawienie ich broni, opisane dokładnie, która broń jest która, także to jest bardzo fajne. I to jest akurat Sanctifierzy, Kill Team Sanctifierów. Jak zbudować oczywiście Kill Team Sanctifierów. Ich specjalne zasady, Strategy Ploys, Firefight Ploys i konkretne data sheety, których oczywiście będzie 6 stron, to jest ich 12. Tokeny do nich i opis tokenów, co każdy z tokenów robi. Dalej mamy Gormongerów. Jeszcze jest equipment, tak? Jeszcze mamy sprzęt, także fajnie. Dalej mamy Gormongerów i to znowu opisane ich bronie, bo są takie dosyć nietypowe bronie, więc są opisane Faction Rules, Strategy Ploys, Fight Ploys i karty postaci, są 4, 7. No i znowu opisane tokeny, ekwipunek i kilka misji na koniec. Aha, czyli to są Blood and Zeal cards, czyli to nie są karty dla frakcji, to nie są karty frakcyjne, tylko to są karty specjalnych zasad, które możemy wykorzystać sobie PvP. Tylko w PvP możemy wykorzystywać. No i tutaj mamy jeszcze siostrzyczkę i mamy pokaz, bardzo ciekawe, słuchajcie, mamy pokazane, jak można tą siostrzyczkę zdefilować, tak? Czyli zbezcześcić. I mamy tutaj zrobione tak, że jest jej urwane są skrzydła i oczy są wydłubane i dorzucone są jakieś łańcuchy, jakieś elementy kultystyczne, kornowe, jakieś łańcuchy. Nie wiem, czy będzie pokazana pomalowana taka? O, jest pokazana pomalowana, zobaczcie. Powbijane jakieś dzidy, także jak chcielibyście zrobić jeszcze bardziej grindarkowe, to jest tak zrobione po prostu, a tutaj jeszcze bardziej fajne, bardzo fajne. Także to jest taki szybki przegląd tego boxa. Kill Team Blood and Zeal, czyli box, który wprowadza dodatkowe zasady, właśnie te Blood and Zeal. No teraz pytanie, czy te zasady będą dostępne, czy te karty będą dostępne jakoś osobno, czy będzie trzeba je sobie skserować. Wiecie, jak to z GW jest. Czasami mogą być te rzeczy dostępne tylko tutaj i musicie sobie tego boxa kupić, jeśli je chcecie. Jeśli wiecie coś na ten temat, czy te karty są dostępne już może, to dajcie znać w komentarzu dla innych, ja zaktualizuję opis może. A tymczasem jeszcze raz dziękuję za cierpliwość, kolosalną cierpliwość Nibli i Rafiemu, a z wami żegnam się, do zobaczenia, do następnego razu. Cześć!